Cześć, dzień dobry. Mówi Dorota Frajtak z Kreatywnie.com. Dziś mam dla Ciebie projekt, znowu taca, ozdobiona metodą pouringu za pomocą farb kredowych. Jako kolor bazowy wybrałam niebieski o północy, to jest granatowo-zielony, bardzo ciekawy, ciemny odcień farby kredowej i maluję sobie całą drewnianą tacę. Jedną warstwą porządną tego koloru można położyć też dwie cienkie. Następnie kilka kolorów, które wybrałam, jakby umieszczam w kubeczkach. Tym razem używam papierowych kubeczków, wydaje mi się, że będzie to bardziej ekologiczne. I moje farby, ponieważ są to farby warsztatowe, są w bardzo różnym stanie. Dlatego niektóre są mocno wyschnięte, niektóre są świeże i do tych świeżych farb dodaję tyle medium, ile farby. Natomiast jeżeli farba jest wyschnięta, to dodam tego medium więcej, dlatego żeby ona uzyskała taką konsystencję lejącą i na bieżąco sprawdzam, czy te farby faktycznie po wymieszaniu można używać do techniki pouringu, czy one będą się wylewać. Z różnym skutkiem, granatowa, właśnie ten niebieski o północy wyszedł najlepiej i złoty, natomiast już ta farba właśnie miętowa, ta morska, niestety miały w sobie strasznie dużo grudek po tym wymieszaniu i na początku ja byłam lekko przerażona tym efektem, który uzyskałam, ale ostatecznie wyszło bardzo dobrze. Nakładam te farby w paski wzdłuż tacy, jeden przy drugim po centymetrze. Ja bym nawet drugi raz dała ich troszeczkę więcej, ale zużyłam je robiąc z boku próbkę, dlatego trochę wyszło tej farby mniej na tacę, ale po nałożeniu pasków zaczynam po prostu swobodnie rozlewać te farby, czyli ten właściwy pouring, dzięki temu, że jest to taca, jest to mega wygodne, bo Ci się te farby nie rozleją i można swobodnie takie mieszać w taki sposób, przekręcając tacę na lewo i prawo, żeby te farby utworzyły taki ciekawy marmurkowy efekt. Niestety są na tyle gęste, że jakby jakiekolwiek dodatkowe narzędzie w ogóle nie wchodzi w grę, czyli nie używam tutaj widelca, nie używam suszarki, nie używam również nagrzewnicy do stworzenia efektu komórek, po prostu mieszam między sobą i wyszło naprawdę coś bardzo ciekawego. Prawie że na świeżo postanowiłam podkreślić takie miejsca, które były powiedzmy mniej atrakcyjne kolorystycznie, gdzie jest większa plama koloru za pomocą konturówki i konturówką zrobiłam sobie takie podłużne wzory w trzech miejscach na tacy, żeby właśnie troszeczkę dodać kompozycyjnie tego złotego koloru, trochę mi go brakowało. I całość zostawiam do wyschnięcia na 2 dni. Widać te grudki, na ten moment to nie wygląda dobrze dla mnie. Ja się tym zestresowałam, wydawało mi się, że mój projekt już będzie jakby zniszczony, ale okazało się, że po 2 dniach po osadzeniu się tej farby, po dokładnym wyschnięciu i po lakierowaniu boków, kiedy przyszedł czas na żywicę, zadziała się magia. Wykończyłam tacę żywicą z takiego powodu, że ona jest po prostu bardzo, bardzo trwała i jest odporna na zarysowania i gorące przedmioty, czyli kubeczki bądź filiżanki z gorącym napojem nie będą się do niej przyklejać, ale okazało się, że ona ma jeszcze dodatkowy efekt. Żywicę mieszam w takim stosunku 2:1, czyli 3 łyżeczki składnika jednego i 6 łyżeczek składnika drugiego i po dokładnym wymieszaniu wylałam całą zawartość kubeczka na tacę. Następnie za pomocą takiego patyczka do szaszłyków docisnęłam żywicę do brzegów i cierpliwie zaczekałam przez 2 dni i już po wylaniu żywicy widać, że wszystkie te grudki po prostu zniknęły. Normalnie te grudki rozcieram pędzlem podczas malowania, a tutaj one się pięknie zintegrowały i taca wyszła. Tutaj tradycyjnie chuchanie na żywicę. Jeżeli pojawiają się bąbelki powietrza, to właśnie za pomocą zwykłego chuchnięcia na żywicę, a nie wciągania jej do dróg oddechowych, tak? Czyli wydychamy, nie wdychamy, te wszystkie bąbelki zaczynają znikać i dzięki temu robi się taka szklana powierzchnia na całości tacy. Projekt jest ukończony, po praktycznie 70 paru godzinach jest utwardzony i gotowy
taca jest gotowa do użycia. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Widać, jak proste było to zadanie, wbrew pozorom, jak niewiele trzeba, żeby stworzyć ciekawy przedmiot. Bardzo, bardzo dziękuję z góry za wszelkie komentarze, za Twój wkład w to, jak rozwinąć tę technikę. Listę produktów znajdziesz w opisie. Bardzo Ci dziękuję za to, że oglądasz moje filmy. Od niedawna jest również możliwość wspierania mojego kanału, którą znajdziesz obok przycisku subskrybuj. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!